Szanowni Państwo, w tym materiale porównam niedawno prezentowaną przeze mnie szlifierkę akumulatorową Parkside PAXS20Li z bezprzewodowym odpowiednikiem od Ryobi R18 ROS, który mogliście już nieraz widzieć na moim kanale przy okazji różnych projektów. Oba narzędzia będę zostawiał obok siebie, porównanie zaś przeprowadzę w kilku kategoriach. W każdej zwycięzcy przyznam 2 punkty, przegranemu 0, a w przypadku remisu po 1. Zapraszam na film. Pierwsza kategoria to budowa i ergonomia. Szlifierka Ryobi jest minimalnie wyższa, bo ma 170 mm wobec 155 Parkside. Szerokość korpusu zmienia się od 60 mm w najwęższym miejscu do 125 przy stopie. I tutaj Parkside wypada podobnie. Jednak umiejscowienie w Ryobi odprowadzenia pyłu z boku sprawia, że po założeniu worka na pył szerokość obrysu narzędzia rośnie aż do 220 mm. Jeśli chodzi o długość, to przy zamontowanych zbiornikach na pył i nie uwzględniając przedniego uchwytu w Parkside, jest ona praktycznie identyczna w obu narzędziach i wynosi 230 mm. Jednak gdy korzystamy z odciągu, to z najmniejszym akumulatorem długość Ryobiego zmniejsza się do 140 mm. Ze względu jednak na pionowy montaż baterii, zamocowanie większego akumulatora będzie ją wydłużało. Na przykład w przypadku 4 Ah baterii długość rośnie o około 20 mm. W przypadku Parkside'a, ze względu na wydłużony wierzch i poziomy montaż akumulatora, długość nie zmienia się i wynosi 230 mm, dopiero gdy uwzględnimy przedni uchwyt, to rośnie ona aż do 300 mm. Te na pozór nieznaczne różnice w niektórych przypadkach mogą sprawiać, że Ryobim będzie wygodniej operować. Różnica mas urządzeń oscyluje wokół 60 gram, niezależnie od zamontowanych akumulatorów i wypada minimalnie na korzyść Ryobiego. Pionowy sposób umieszczenia baterii w Ryobim sprawia, że konstrukcja jest stabilniejsza, a środek ciężkości bliżej osi obrotu. Choć przy większych akumulatorach również tył urządzenia zaczyna przeważać, jak w przypadku Parkside'a. Parkside'em i Ryobim można pracować, trzymając urządzenie dłonią spoczywającą na wierzchu narzędzia. W Parkside'zie dodatkowo można rękę przesunąć troszkę do tyłu, poza środek urządzenia i wówczas dołożyć drugą na uchwyt z przodu, przede wszystkim aby zapewnić równomierny docisk urządzenia. Zaletą takiego chwytu są mniejsze odczuwalne wibracje. Ryobim o wiele łatwiej operować jedną ręką, trzymając wokół korpusu. W przypadku Parkside'a taki chwyt wymaga demontażu przedniego uchwytu. Urządzenie w odróżnieniu od Ryobi nie jest w tej części dobrze wyprofilowane i ogumowane, aby dłoń spoczywała wygodnie. Jeśli chodzi o ergonomię, to tutaj na plus dla Ryobiego zaliczam też umiejscowienie włącznika i wyłącznika na wierzchu z przodu korpusu. Dzięki temu łatwiej uruchomić i zatrzymać urządzenie. Gdy trzymamy je dłonią na wierzchu, palce naturalnie spoczywają blisko tych przełączników. Przyjrzyjmy się teraz parametrom obu urządzeń. Obie szlifierki wyposażone są w stopę o średnicy 125 mm, a średnica ruchu mimośrodowego w przypadku Ryobiego wynosi 2,5 mm, a dla Parkside'a, choć producent nie podał tego parametru, to zgrubne pomiary wykazują wartość około 3 mm. Obie szlifierki mają też identycznie rozmieszczone 8 otworów odprowadzających pył. Ryobi osiąga prędkość bez obciążenia 10 000 obrotów na minutę, podczas gdy w Parkside'zie można ją regulować w zakresie od 3 do 12 000. Co więcej, Parkside wyposażony jest w zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie urządzenia po włożeniu naładowanego akumulatora, nawet mimo, że włącznik jest ustawiony w pozycji włączonej. W Ryobim brak tej funkcji i urządzenie potrafi w takiej sytuacji wystartować już przy wkładaniu baterii. Tutaj zdecydowanie przewagę ma Parkside. Przyjrzyjmy się komfortowi użytkowania. Szlifierka Ryobi sprawia wrażenie, jakby łatwiej się ją prowadziło. Z kolei na tym prostym eksperymencie widać, że generuje większe drgania, choć pod tym względem oba urządzenia wypadają dość kiepsko w mojej ocenie. Ryobi jest za to zdecydowanie cichszy przy obciążeniu, a hałas w odróżnieniu do Parkside'a nie rośnie nawet, gdy zamontujemy większy akumulator. W tej kategorii oceniam, że jest raczej remis. Wibracje na niekorzyść Ryobiego, głośność na niekorzyść Parkside'a.
Jeśli chodzi o odprowadzenie pyłu, to w przypadku stosowania zbiorników zdecydowanie lepiej wypada Parkside. Zarówno w teorii ocenia się zastosowanie pojemnika z tworzywa wyposażonego w filtr jest efektywniejsze od stosowania materiałowych zbiorników. Widać to też w praktyce. Przy takim samym zadaniu więcej pyłu znalazło się w pojemniku Parkside'a niż Ryobiego. Ponadto ten pierwszy zdecydowanie wygodniej się opróżnia. Jedyną jego wadą jest to, że jest dość sztywny i usytuowany dosyć nisko, co troszkę zmniejsza swobodę operowania szlifierką. Oba urządzenia można podłączyć do zewnętrznego odciągu. W przypadku mojego Kerchera musiałem jednak stosować dodatkową przejściówkę dostarczoną z odkurzaczem, aby podłączyć szlifierkę Ryobiego. W Parksidzie w komplecie mamy jedną redukcję, ale ta w tym przypadku była nawet niepotrzebna. W tym aspekcie moim zdaniem zdecydowanie korzystniej wypada Parkside. Przeanalizujmy teraz pracę szlifierek na mniejszych akumulatorach. W przypadku Ryobiego stosowałem 2,5 Ah akumulator, a dla Parkside'a użyłem 2 Ah baterii. Dlatego wynik tego drugiego skoryguję proporcjonalnie do pojemności. Ryobi na w pełni naładowanej baterii pracował przez 22 minuty i w tym czasie zeszlifował 3/4 m2 deski sosnowej. Parkside pracował 15 minut na akumulatorze 2 Ah i zeszlifował 0,5 m2 deski sosnowej. Uwzględniając o 25% większą pojemność akumulatora Ryobi, wynik Parkside'a odpowiadałby 19 minutom pracy i troszkę ponad 0,6 m2 deski sosnowej, co, patrząc przede wszystkim z perspektywy ilości obrobionego materiału, wciąż jest wynikiem gorszym od Ryobiego. Ostatnie, na co warto zwrócić uwagę, to sam system narzędzi akumulatorowych i ich cena. Analizując pierwszy aspekt, należy przyznać, że liczba bezprzewodowych narzędzi Ryobi w systemie OnePlus jest bardzo imponująca. Parkside ma również ciekawą ofertę bezprzewodowych narzędzi warsztatowych i ogrodowych, którą cały czas powiększa, która może być wystarczająca dla mniej wymagających majsterkowiczów, ale jest ona stanowczo mniejsza niż w przypadku konkurenta. W przypadku Ryobiego mamy też dosyć dużą gamę akumulatorów. Baterie zaczynają się od pojemności 1,3 Ah, a kończą na pojemnościach 9 Ah. Co warto zauważyć, najnowsze serie akumulatorów budowane są już na ogniwach 21700. Jeśli chodzi o Parkside'a, to aktualnie spotykamy tylko baterię 2 Ah i 4 Ah zbudowane na ogniwach 18650. Kolejna kwestia to dostępność narzędzi. Ryobi jest w ciągłej sprzedaży, a sprzęty Parkside nawet w sklepie online najczęściej pojawiają się sezonowo. Oba systemy oferują 3-letnią gwarancję, choć w przypadku Ryobiego wymagana jest dodatkowa rejestracja. Cenowo sprzęty systemu akumulatorowego Parkside X20V Team przebijają praktycznie każdą konkurencję, w szczególności Ryobi, który ma zwłaszcza stosunkowo drogie baterie. To sprawia, że w tej ostatniej kategorii możemy przyznać tę samą liczbę punktów jednej, jak i drugiej marce. Podsumowując, w zasadzie remis. Jedno i drugie narzędzie ma swoje zalety i wady i każde z nich w zasadzie w innych aspektach. Nie są to narzędzia, które bym szczególnie polecał do dłuższych prac, ze względu na wibracje oraz jednak ograniczony czas działania na akumulatorach. Jednak wielkość stopy, jak i względnie mała średnica ruchu mimośrodowego jasno wskazują, że te narzędzia należy stosować do mniejszych zadań. Niemniej jednak, jeśli posiadacie urządzenia w którymś z tych systemów, warto uzupełnić je o takie szlifierki.